Na naszym kanale zabieramy Was w podróż po fascynujących miejscach tej części Polski, pokazując nie tylko znane atrakcje, ale i ukryte perełki, które często umykają nawet mieszkańcom regionu. Patrząc na ten rozległy akwen, trudno uwierzyć, że nie jest to naturalne jezioro. Jeszcze trudniej uwierzyć, że od tego miejsca każdego dnia zależy dostawa wody dla znacznej części Górnego Śląska. Większość osób przyjeżdża tutaj dla pięknych widoków, żeglarstwa albo wędkarstwa. Niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że zbiornik Dziećkowice jest jednym z najważniejszych elementów infrastruktury wodnej w południowej Polsce. Co ciekawe, wbrew pozorom, nie jest to typowe jezioro zaporowe. Powstało w miejscu, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydobywano piaski podsadzkowe wykorzystywane przez śląskie kopalnie. Gdy eksploatacja dobiegła końca, ogromne wyrobisko postanowiono wykorzystać w zupełnie nowy sposób. W latach 1973 do 1976 rozpoczęto budowę zbiornika, który miał stać się strategicznym magazynem wody dla rozwijającego się Górnego Śląska. Jednym z głównych odbiorców była powstająca wtedy Huta Katowice. Jednak z biegiem lat znaczenie Dziećkowic znacznie wzrosło. Dziś zbiornik stanowi ważny element systemu zaopatrzenia regionu w wodę pitną, a każdego roku pobieranych jest z niego około 39,5 miliona metrów sześciennych wody. Po uzdatnieniu trafia ona do mieszkańców oraz odbiorców przemysłowych. To jednak dopiero początek niezwykłej historii. Hej, hej! Pozwól, że na chwilę zatrzymamy się w tym momencie. Zostaw proszę łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o nowych filmach. To niewielki gest, który bardzo pomaga nam rozwijać naszą twórczość i tworzyć kolejne materiały. Mimo swojej strategicznej funkcji, miejsce od lat przyciąga mieszkańców regionu. Otaczające zbiornik lasy, spokojna tafla wody i rozległe panoramy sprawiają, że jest to jedno z najciekawszych miejsc wypoczynku we wschodniej części Górnego Śląska. Szczególnym uznaniem zbiornik cieszy się jednak wśród wędkarzy. Dziećkowice od lat należą do najbardziej cenionych łowisk województwa śląskiego. W wodach żyją szczupaki, sandacze, sumy, karpie, leszcze oraz okonie. Polski Związek Wędkarski prowadzi tutaj specjalne łowisko, a organizowane zawody przyciągają zawodników z całego regionu. Wędkowanie jest dozwolone, ale odbywa się według szczegółowych zasad, które mają chronić jakość wody. Na wodzie regularnie można zobaczyć także białe żagle. Działa tutaj klub żeglarski oraz przystań umożliwiająca wodowanie jednostek. Organizowane są regaty i szkolenia. Jednak obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy. Zbiornik nie jest kąpieliskiem. Kąpiel pozostaje zabroniona. Korzystanie z jednostek napędzanych silnikami spalinowymi jest co do zasady niedozwolone. Mało kto zdaje sobie sprawę, że Dziećkowice są również ważnym miejscem dla przyrody. Powstały dzięki działalności człowieka, a z czasem stały się cennym siedliskiem wielu gatunków ptaków wodnych. Rejon zbiornika jest elementem regionalnego korytarza ekologicznego Doliny Przemszy i ważnym przystankiem dla ptaków migrujących. Regularnie prowadzone są modernizacje zakładu uzdatniania, pompowni i całej infrastruktury technicznej, aby zapewnić ciągłość dostaw wody i bezpieczeństwo całego systemu. W przypadku Dziećkowic mówimy bowiem nie tylko o rekreacji czy krajobrazie, ale o jednym z kluczowych elementów bezpieczeństwa wodnego Górnego Śląska. I właśnie dlatego Dziećkowice są miejscem wyjątkowym. Z jednej strony to spokojny akwen, nad którym można żeglować, wędkować i odpocząć od miejskiego zgiełku. Z drugiej to strategiczny magazyn wody, od którego każdego dnia zależy funkcjonowanie znacznej części regionu. Następnym razem, kiedy spojrzysz na tę spokojną taflę wody, pamiętaj, że nie patrzysz tylko na jezioro. Patrzysz na jeden z najważniejszych zbiorników wodnych w Polsce. Miejsce, które każdego dnia, po cichu i niemal niezauważalnie, pracuje dla milionów ludzi.
Zachęcamy do pozostawienia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału.